ten T-Cross wersja Style z pakietem Airline. Mamy tutaj 1,5-litrowy silnik benzynowy 150-konny, z którym współpracuje zautomatyzowana dwusprzęgłowa skrzynia DSG o 7 przełożeniach. Wrażenia z jazdy są naprawdę bardzo dobre, ponieważ tak skonfigurowany układ napędowy sprawia, że ten samochód jest bardzo zwinny, zarówno w mieście, jak i w trasie. Jeżeli potrzebujemy przyspieszyć, reakcja jest tak naprawdę natychmiastowa, nawet gdy jedziemy po prostu trybem drive. Nie trzeba włączać wcale sportu, żeby mieć dobre przyspieszenie. Oczywiście jak włączymy sobie tryb sport, wówczas mamy po prostu odlot. Więc można nawet powiedzieć, że ten tryb sport nie jest dla każdego. To było przyspieszenie na normalnym trybie, natomiast na sportowym naprawdę jest ten odjazd dużo szybszy. Samochód jest naprawdę bardzo taki przyjazny dla użytkownika, ponieważ nie mamy tutaj żadnego zawahania, po prostu reaguje adekwatnie do tego, jak chcemy jechać. Jeżeli wciskamy pedał gazu mocniej, to mocniej przyspiesza. Tak naprawdę ten samochód jest bardzo dynamiczny do tego stopnia, że w mieście zalecałabym nawet włączenie sobie trybu Eco, który rzeczywiście delikatnie nam opóźnia reakcję tego samochodu na wciśnięcie pedału przyspieszenia. No wiadomo, jest to tradycyjne działanie. Na trybie Eco oszczędzamy paliwo, w związku z tym nie doprowadzamy do wysokich obrotów silnika, w związku z tym dynamika jest słabsza, ale też dzięki temu mniejsze zużycie paliwa. No, na trybie sport też analogiczne zachowanie, po prostu skrzynia w momencie, kiedy wciskamy pedał przyspieszenia, od razu redukuje mocno biegi i wtedy to przyspieszenie jest naprawdę duże. Według producenta T-Cross do setki ma 8,5 sekundy. Nie sprawdzaliśmy, ale bierzemy na słowo, bo naprawdę jest tutaj czuć dużą dynamikę w tym pojeździe. Jeżeli z jakiegoś powodu na normalnym trybie poczujemy, że potrzebujemy szybko zmienić żeby ten samochód był bardziej dynamiczny, możemy sobie bardzo prosto zmienić tutaj po prostu na tryb sport i już mamy tryb sport. Natomiast jeżeli potrzebujemy szybko zredukować, to wystarczy, że sobie wciśniemy pod manetkę pod kierownicą i od razu zmienia się tryb na manualny. Więc nie musimy tu nic szukać, po prostu możemy szybko zareagować na to, co potrzebujemy, żeby akurat się wydarzyło w samochodzie. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu, na przykład jesteśmy w mieście i chcemy zmienić sobie tryb na ekonomiczny, to już jest bardziej skomplikowane, ponieważ do tego potrzebujemy przycisnąć guzik Mode. I mamy tutaj do dyspozycji 4 różne możliwości. Jest tutaj teraz tryb Eco, jest tryb Normal, tryb Sport i tryb Indywidual. Indywidual i jeszcze dopasuj. I teraz jak jesteśmy na trybie Indywidual, możemy sobie indywidualnie dopasować zarówno układ kierowniczy, czy chcemy, żeby był normalny, czy chcemy, żeby nam się usztywnił bardziej na sportowy. Możemy zmienić sobie napęd, który może pracować normalnie, może pracować bardziej dynamicznie, albo może pracować eco. I możemy sobie dostosować tutaj pracę tempomatu adaptacyjnego, który też może pracować w 3 różnych trybach. W zależności od tego, co akurat jest dla nas ważniejsze. W tym trybie indywidualnym mamy też możliwość dostosowania klimatyzacji, która może pracować eco albo normalnie.
wygodnie, w zależności od tego, na czym nam zależy. Czyli jeżeli bardzo chcemy oszczędzać, to w T-Crossie jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli natomiast nie zależy nam na oszczędności, a na dużej dynamice, też to jest oczywiście możliwe. Nie mamy tutaj w tych trybach ustawienia zawieszenia, co oznacza, że bez względu na to, w jakim trybie będziemy jechać, zawieszenie będzie dokładnie tak samo pracowało. A w tym samochodzie zawieszenie jest dość twarde. W związku z tym na wybojach będziemy trochę podskakiwać i jest to trochę uciążliwe. Natomiast jeżeli chcemy szybko jechać, bardziej sportowo, to jak najbardziej to zawieszenie się sprawdzi. Samochód bardzo dobrze wchodzi w zakręty, układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, że naprawdę bardzo dobrze prowadzi się to auto. Mamy tutaj dużo systemów bezpieczeństwa. Mamy Line Assist, który po prostu utrzymuje samochód w torze jazdy. Jeżeli z jakiegoś powodu wpuścimy kierownicę, to wtedy po prostu sam układ kierowniczy wprowadza korekty i nie jest to ani uciążliwe, ani nie dokucza nam podczas jazdy. Po prostu w momencie, kiedy potrzebna jest korekta, to sam asystent to robi. Mamy tutaj również asystenta martwego pola, który nam się pojawia w lusterkach, gdy chcemy wyprzedzać. Mamy również adaptacyjny tempomat, który ustawiamy sobie na kierownicy i mamy tutaj dużą możliwość ustawiania odległości poprzedzającej. Jest tu aż 5 takich etapów, czyli jak daleko chcemy, żeby samochód wyhamowywał przed poprzedzającym pojazdem. Hałas w T-Crossie jest umiarkowany. Nie jest tu ani bardzo cicho, ani bardzo głośno. Jest po prostu normalnie. Nie można tutaj powiedzieć, że jest jakoś, że hałas nam dokucza, ale z drugiej strony nie ma tu też takiej idealnej ciszy, co też prawdopodobnie na co ma wpływ opływ powietrza, bo T-Cross z racji tego, że jest crossoverem, jest troszkę podwyższony i ma tą bryłę taką troszkę, można powiedzieć, potężniejszą. Natomiast z pomiarów wynika, że poziom hałasu jest naprawdę w porządku. Widoczność za kierownicą T-Crossa też jest bardzo dobra, a możemy ją jeszcze poprawić, jeżeli jest nam mało, dzięki temu, że mamy tutaj regulację wysokości fotela, w związku z tym, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy sobie podwyżyć fotel i wówczas jesteśmy bardzo wysoko i wszystko widać łącznie z całą maską przed samochodem, więc jak najbardziej można z tego skorzystać, jeżeli ma się taką potrzebę. Lusterka są spore jak na ten samochód i też wszystko w nich doskonale widać. Szyba z tyłu też jest wystarczająca. Gdybyśmy mieli potrzebę, to oczywiście możemy też skorzystać akurat w tej wersji z kamery cofania i z czujników parkowania. Jest tutaj też asystent wyjeżdżania z miejsca parkingowego, także jeżeli jeszcze komuś byłoby za mało, to jak najbardziej można skorzystać jeszcze z dodatkowych wspomagaczy. Mamy tutaj wielofunkcyjną kierownicę. Kierownica ma taki dosyć średni kształt, ani nie jest mała, ani nie jest duża. Jest lekko ścięta u dołu, dzięki czemu można tutaj łatwo wsiadać i wysiadać. Jest wielofunkcyjna. Po jednej stronie mamy obsługę multimediów z ekranem, który jest przed kierowcą. Po drugiej stronie mamy obsługę tempomatu adaptacyjnego oraz ściszanie i pogłaśnianie multimediów, także jest to też bardzo wygodne. Duży 8-calowy ekran multimediów przed kierowcą. To, co jest fajne w tej wersji, to to, że Android Auto łączy nam się z tym systemem bezprzewodowo, czyli mamy tutaj wejście USB-C, w związku z tym trzeba mieć przejściówkę, jeżeli chce się z tego skorzystać, ale tak naprawdę w tym samochodzie może się okazać, że jest to niepotrzebne, ponieważ mamy tutaj również indukcyjną ładowarkę, więc telefon może sobie leżeć na ładowarce, a my możemy bezprzewodowo łączyć się z systemem multimediów i korzystać z Android Auto wygodnie. Miejsce za kierownicą można zająć wygodnie, ponieważ jest regulacja fotela góra-dół, ponieważ możemy
kierownicę, zarówno góra, dół, jak i wysunąć można ją i schować. Jest tutaj również podłokietnik, który jest przesuwany, w związku z tym nawet jeżeli ktoś jest niski, tak jak ja, może sobie na maksa wysunąć ten podłokietnik, aczkolwiek powiem, że nie jest to najwygodniejsza pozycja, to nie jest idealne w moim przypadku. W fotelu trudno jest zająć wygodną pozycję. Coś tutaj jest dosyć twardy i taki mało wygodny i zarówno w przypadku kierowcy, jak i w przypadku pasażera. Tak naprawdę po przejechaniu kilku kilometrów czujemy się jakoś tak nieswojo, jest nam niewygodnie i potrzebujemy coś poprawić i coś skorygować. Mamy tutaj również takiego bardzo namownego przypominacza o tym, że musimy dolać płyn do spryskiwaczy. Pojawia się to mniej więcej z częstotliwością co 10 minut i alarmuje nas strasznym dźwiękiem, jakby nie wiadomo co się działo. Jest to bardzo mega denerwujące. Uważam, że wystarczyłoby raz, a potem po prostu powinna się palić ikonka, a nie alarmuje nas co chwila, że nam się kończy płyn do spryskiwaczy. Spalanie w tym samochodzie jest bardzo imponujące. W mieście mieliśmy na poziomie 7 litrów, natomiast jak wyjechaliśmy w trasę, gdzie jechaliśmy 120, a nawet 140 km na godzinę, spalanie wyszło nam na poziomie 5,8 litra na 100 km. W tej chwili mamy za sobą trasę 115 km i to jest taka średnia z tych 115 km. Jazda po Warszawie, jazda w korku, jazda w spowolnionym ruchu, takim weekendowym, wyjazdowym, ale również jazda trasą szybkiego ruchu, gdzie prędkości były oscylujące wokół 120 km na godzinę. Również na trybie sport jechaliśmy przez chwilę. Volkswagen T-Cross w wersji styl. W środku, można powiedzieć, wnętrze jest poprawne. Może nie ma tu jakiejś ekstrawagancji, ale też nie ma nic, co przynajmniej mnie by przeszkadzało. Ozdobny taki panel plastikowy na tablicy rozdzielczej sprawia, że jest tu tak, coś się dzieje, nie jest nudno. Przedłużenie wbudowanego ekranu, potem jeszcze jest cyfrowy kokpit, także to wszystko ze sobą bardzo fajnie współgra. Miejsce za kierownicą, jeżeli chodzi o dostosowanie do siebie, do własnej sylwetki, można to zrobić w prosty sposób, bo mamy tutaj regulowaną kierownicę, można ją wsunąć, taki zakres jest. Jak dla mnie wystarczający, a jestem pod tym względem dosyć wymagająca, więc dla mnie to jest ok. Fotel można obniżyć i podwyższyć. Jeszcze można wyżej go ustawić, a już jest naprawdę wysoko i można nim zjechać dużo niżej. O, jeszcze, więc można tutaj zająć naprawdę taką pozycję za kierownicą, jaką nam się wymarzy. Jedyna wada w tym wszystkim to jest wygoda tego fotela. Niby tu jest profilowany, czyli ma trzymać na bokach, ale ten profil w moim przypadku nie do końca się sprawdza. To nie jest tak, że tutaj się czuję taka zaopiekowana tym fotelem. Z drugiej strony trudno jest znaleźć dobrą pozycję na tym fotelu. Takiej osobie jak ja,
być może ktoś wyższy, dużo wyższy, czułby się tutaj lepiej. Natomiast mnie było tutaj, mówiąc szczerze, trudno znaleźć odpowiednią pozycję. Z drugiej strony, no, po przejechaniu 150 km mogę powiedzieć, że jest ok. Nie czuję się ani zmęczona, ani tak naprawdę nic mnie nie boli, ale trochę trwało, zanim się w tym fotelu ułożyłam tak naprawdę. Natomiast pasażer fotela obok narzekał całą drogę. Mamy tutaj podłokietnik, który jest regulowany. I teraz robi się to tak, po prostu, w ten sposób. Chodzi to tak trochę topornie, no ale chodzi. Jeżeli ustawię sobie fotel tak jak ja bym chciała, no to tak to wygląda. I powiem tak, wyprofilowany fotel mi z tym koliduje. W związku z tym znowu nie jestem tak naprawdę zadowolona z podłokietnika. Ciągle marudzę. W tym egzemplarzu mamy uruchamianie silnika za pomocą przycisku, więc bezkluczykowy system i tak to się odpala. Przed kierowcą mamy elektroniczny kokpit, który możemy sobie ustawiać w zależności od tego, jak chcemy, z poziomu kierownicy. Możemy mieć zegary, pośrodku nawigację, możemy mieć po prostu cyfrowe informacje na temat parametrów jazdy. Przejechaliśmy do tej pory 155 km i zużycie wyszło nam na poziomie 5,6 litra na 100 km. W konsoli środkowej mamy 8-calowy ekran multimediów. Niżej mamy dwa wejścia USB typu C, co oznacza, że żeby ładować sobie telefon na przykład, potrzebujemy mieć przejściówkę. Oczywiście, gdy nie mamy przejściówki, akurat w tym wypadku możemy korzystać z ładowarki indukcyjnej, która jest w tym miejscu. Tu mamy jeszcze gniazdo 12V. Przed pasażerem jest schowek, całkiem spory. Ten schowek jest taki wyprofilowany, więc A4 tutaj raczej nie wejdzie. W drzwiach mamy duże kieszenie, do których swobodnie wchodzi butelka 1,5 litrowa. I to we wszystkich drzwiach w tym samochodzie. Na górze mamy płaską powierzchnię i taką jedną małą półeczkę, na którą możemy coś odstawić, co mamy w ręku podczas wsiadania do samochodu. Między fotelami mamy pod podłokietnikiem taki nieduży schowek. Mieści się tutaj jakiś drobiazg, tak naprawdę. Oraz dwa miejsca na kubki, mała półeczka na jakieś drobne albo na jakiś drobiazg, który musimy odłożyć. Zarówno kierowca, jak i pasażer mają lusterka przed sobą. Nie są one podświetlane, natomiast kierowca ma również przy lusterku klips, za który można na przykład zahaczyć jakąś ważną informację, karteczkę, którą żebyśmy nie zapomnieli. Mamy tutaj również oświetlenie LEDowe, bardzo takie wydajne, które jest też z tyłu, czyli pasażerowie z tyłu też mają oświetlenie. W tym przypadku pasażerowie z tyłu mają też taki komfort, że są przyciemnione szyby, w związku z tym po pierwsze nikt ich nie widzi, a po drugie też nie widać tego, co jest w środku i po trzecie chroni przed słońcem, a zbliża się lato. Zaglądamy do środka i w środku mamy tak. W tej chwili nad głową mam sporo miejsca. Przed sobą też mam sporo miejsca, a siedzę za pasażerem, który, jak wiadomo, zawsze lubi mieć wygodnie. Więc jest tu margines, aczkolwiek kanapa pasażerów z tyłu jest przesuwana, czyli możemy regulować zarówno miejsce w środku, jak i bagażnik. Im większy bagażnik, tym mniej miejsca w środku i odwrotnie. W związku z tym należałoby teraz sprawdzić, ile jeszcze można by było przesunąć zarówno do przodu, jak i do tyłu tą kanapę. Po środku pasażerowie z tyłu mają też
półeczkę i 2 gniazda USB-C. Również z tyłu mamy duże kieszenie, gdzie mieści się 1,5 litrowa butelka z wodą. To też duży plus. Jest tu wygodnie. Po prostu. Zobaczę teraz, jak tu się siedzi na środku. No więc na środku też jest ok, bo nogi nie dotykają mi do tego schowka, który jest między siedzeniami z przodu. Wprawdzie mam tutaj tunel, więc w dalszym ciągu to jest po środku, ale nie mam tu poczucia, że tutaj jest jakoś ciasno, jest w porządku. Oczywiście, gdyby tu usiadł 2-metrowy facet, miałby problem, ale dla mnie jest ok. I też, mimo tego, że to miejsce oczywiście jak zwykle jest twardsze niż miejsca po 2 stronach, ale nie jest to jakoś dotkliwie twarde. Po prostu jest normalnie. Myślę, że do zaakceptowania. Ja tutaj na tym miejscu przejechałabym spokojnie 300 km i bym w ogóle nie marudziła. Podłokietnika nie ma. Więc jeżeli to byłoby dla kogoś za mało, jest tutaj możliwość przesunięcia jeszcze o tyle. Wówczas jest tyle miejsca. Nie dużo więcej, ale czasami 3 cm robią różnicę. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik jest prosty, więc jest foremny, więc powinno się do niego łatwo zapakować. I teraz, według producenta mieści się tutaj od 370 do 455 litrów. Skąd ta różnica? Otóż w przesuwaniu kanapy. Jeżeli przesuniemy ją na maksa do tyłu, to będziemy mieli 370. Jeżeli ją odsuniemy na maksa do przodu, to będziemy mieli 455. Mamy tutaj też podwójną podłogę, którą jak sobie tak sprawnie uniesiemy, to nam się zatrzyma. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo sprytne, naprawdę super. I teraz jeżeli zajrzymy do środka, to mamy tutaj miejsce na koło zapasowe albo na dużo różnych rzeczy, które w bagażniku zawsze zajmują miejsce, a tutaj po prostu schowamy sobie je pod podłogą. Czyli na przykład bańka płynu do spryskiwaczy, szmatki, ścierki i inne tego typu rzeczy, które w bagażniku po prostu tym docelowym nie będą zajmować miejsca. W środku mamy też 2 haczyki na siatki, co oczywiście każda pani doceni, ponieważ zakupy możemy sobie tutaj zahaczyć i wówczas nam się nie przewracają. Oczywiście mamy też uchwyty do mocowania, także można też tu przymocować na przykład gumkami czy jakimiś innymi pasami, żeby nam się to wszystko nie ruszało. Jeżeli to jest dla nas za mało, to możemy sobie położyć oparcia. A jeżeli to będzie za mało, możemy sobie przesunąć kanapę. I teraz zobaczymy jak daleko. Trochę trzeba się z tym naszarpać. O! I to jest tyle. I jak sobie położymy, to mamy taką wielką powierzchnię, którą jeszcze możemy sobie powiększyć. O! Składając fotel pasażera. I po złożeniu fotela pasażera możemy przewieźć coś naprawdę bardzo długiego. Jeżeli sobie przesuniemy tą kanapę, to jak widzimy, mamy tutaj taką przestrzeń, która nam powstaje między podłogą bagażnika a fotelami. No niestety. Ale możemy wyjąć na przykład podłogę i wówczas będziemy mieli tyle miejsca do zagospodarowania. Maksymalnie w T-Crossie
możemy przewieźć 1281 litrów. Tutaj wkładamy rękę z drugiej strony i no, czyli na 2 razy. To zaglądamy pod maskę. Och, klapa jest ciężka, powiem wam. Klapa jest naprawdę ciężka. No i mamy tutaj silnik benzynowy, 1,5 litrowy, 150 konny. Pęda spryskiwaczy mamy tutaj i musimy go dolać, bo inaczej nam T-Cross nie da żyć. Zamykamy.